Cześć, tu Kari, a dziś zapraszam Was na BookTag, który znalazłam na amerykańskim BookTubie jakiś czas temu i strasznie mi się spodobał, ponieważ jest on czymś takim bardzo prostym, ale też takim pokazującym, że pewne rzeczy wydają się może czasem w naszym książkowym świecie złe, ale niekoniecznie takie muszą być. Przetłumaczyłam ten BookTag tak bardzo roboczo, to nie jest takie złe BookTag. Oczywiście link do tego oryginalnego tagu znajdziecie w opisie, a ja już przechodzę do tych pytań, bo wydają mi się bardzo one ciekawe, no i może dzięki tym pytaniom niektórzy zmienią postrzeganie pewnych spraw w bookmediach. Pierwsze pytanie, czy zaginasz rogi w swoich książkach? Ja nie zaginam rogów. Tutaj uważam, że wolę mieć po prostu książki z niepozaginanymi rogami, w takiej formie, w jakiej one wychodzą z księgarni czy drukarni, ale jeśli ktoś tak robi, to totalnie, no tak jakby każdy decyduje, wiadomo, o swoich książkach i robi z nimi to, na co ma ochotę. Jeśli ktoś się zagina rogi, bo tak mu jest po prostu najłatwiej zapamiętać, w którym miejscu skończył, albo chce zaznaczyć jakiś cytat, to przecież to jest bardzo takie jak najbardziej okej, bo jeśli ta osoba dzięki temu wróci do danej strony, no to dlaczego miałaby tak nie robić? Drugie pytanie, czy robisz adnotacje w swoich książkach? Ja nie robię, aczkolwiek chyba, że czasem na takich karteczkach to sobie przyklejam faktycznie w jakichś miejscach, ale rzadko mi się zdarza, ale nie dlatego, że uważam, że to jest jakieś głupie czy coś, tylko po prostu zwykle o tym po prostu zapominam albo nie mam akurat przy sobie czegoś, czym mogłabym to zrobić, ale w sumie chcę w przyszłości bardziej zwracać na takie rzeczy uwagę i faktycznie może sobie przyklejać takie karteczki i żeby tak pięknie jak niektórzy w samej książce kreślić jakimiś, nie wiem, czy to markerami, czy jakimiś pisakami, zaznaczać jakieś takie rzeczy, to ja nie mam do tego po prostu talentu, ale widziałam nieraz na TikToku czy w innych po prostu bookmediach, jak ktoś tak pięknie, wiecie, zaznacza sobie strony i to jest po prostu coś przepięknego, ale ja nie robię tylko nie dlatego, że uważam, że to jest złe, tylko po prostu ja nie mam do takich rzeczy talentu. Ja jak już, no to piszę na karteczkach i przyklejam te karteczki w środku, bo je po prostu zawsze można później odkleić i wyrzucić albo coś. Albo też łatwiej jest po prostu, żeby jakbym chciała dać komuś taką książkę, no to żeby ktoś mógł sobie dopisać na swojej karteczce coś kolejnego, no i to też uważam, że jest bardzo fajne i takie pokazujące różne perspektywy i interpretacje w czytaniu. Trzecie pytanie, czy podczas czytania zawijasz okładki albo łamiesz grzbiety? Okładki mogę zawinąć w zależności od tego, czy to jakoś na nie bardzo wpłynie, na przykład często zdejmuję obwoluty. Czy zawijam okładki w jakiś papier, tak jak w bibliotekach się robi? No to raczej nie, ale zawsze dbam, żeby tej okładce nic się za bardzo nie stało, natomiast czy łamię grzbiet, no to absolutnie nie. Ja osobiście nie lubię złamanych grzbietów, ale jeśli komuś jest tak wygodniej czytać, no to tak jak mówię, każdy robi ze swoimi książkami to, na co ma ochotę i nikogo nie powinno się za to rozliczać. Fakt, mnie zawsze boli, jak widzę, że ktoś łamie ten grzbiet, wiecie, tak specjalnie, ale wiadomo, są różne podejścia, jeśli komuś tak będzie łatwiej czytać, no to wiadomo, tak trzeba robić, bo ja na przykład powiem Wam, że kiedyś byłam taka totalnie przeciwna łamaniu grzbietów w jakimkolwiek przypadku, ale potem na przykład odkryłam brytyjskie paperbacki, których rozłożenie jest tragiczne, jeśli się nie złamie grzbietu. Tu mamy jako przykład If I Was Your Girl, bardzo fajna książka, którą polecam tak by the way zawsze. I ta książka ma połamany grzbiet tylko po to, żeby można ją było otwierać tak dowolnie, bo jakby nie miała tego grzbietu złamanego, to by można ją było czytać tylko tak. I każdy, kto widział kiedykolwiek jakiegoś brytyjskiego paperbacka, no to wie, o czym mówię. Czwarte pytanie, czy słuchasz czegoś podczas czytania? Jeśli chodzi o muzykę, to już raczej nie. Kiedyś nie miałam z tym zupełnie problemu, żeby słuchać muzyki jakiejś takiej bardziej może wolnej i czytać. Nie miałam z tym żadnego problemu kiedyś, natomiast teraz już jakoś tak mi ten chyba błędnik mi trochę zaczął wariować i już po prostu nie mam aż takiego poziomu skupienia jak kiedyś, więc raczej niczego nie słucham. Chyba, że czasem robię tak, że słucham jednocześnie audiobooka i wtedy tą książkę czytam, żeby po prostu mi to szybciej szło, no to wtedy to mi wychodzi, ale tak poza tym no to nie słucham raczej niczego podczas czytania, ale też jak jestem w jakimś miejscu, gdzie na przykład leci muzyka i nie jest ona jakoś mega głośna, no to jestem w stanie czytać, bo totalnie w kawiarni jestem w stanie czytać w pociągu, a wiadomo, że to nie są takie zupełnie ciche miejsca i
w nich zawsze albo ktoś będzie rozmawiał, albo nie wiem, będzie właśnie ta muzyka jakoś bardzo cicho w tle, ale to w takich przypadkach mi nie przeszkadza, natomiast tak ogólnie, żebym sama sobie puszczała, no to raczej nie. 5. pytanie, czy czytasz w łazience? Tak, ale zależy kiedy konkretnie, bo ja czytam bardzo często w wannie na przykład, chociaż tego będzie dotyczyć też kolejne pytanie, ale to jeśli chodzi o tak, żeby czytać faktycznie książkę, no to czasami czytam w wannie, ale tylko na telefonie e-booka. Czasami przejrzę jakąś gazetę, jak jestem tak poza tym w łazience, no to czasem wiecie, tak z braku laku można przejrzeć jakąś gazetę, którą akurat się gdzieś na wierzchu trzyma, ale tak poza tym no to raczej nie czytam w łazience, mam lepsze miejsca do tego, żeby to robić. I 6. pytanie jest właśnie coś takie trochę podobne do poprzedniego. Czy ty czytasz w wodzie? Tylko tutaj już jest bardziej to ogólne, nie tylko chodzi o łazienkę, bo może być też jeśli chodzi o wannę, basen, morze i tak dalej. Więc tak, może powiem tak, w wannie, tak jak mówię, czasem czytam e-booki na telefonie. Na basenie nie zdarzyło mi się czytać, no chyba że mówimy o leżaku koło basenu, no to oczywiście tak, wtedy czytam książki papierowe i tak samo na plaży. Tak poza tym, no to raczej nie czytam w wodzie, bo po prostu wolę popływać niż czytać akurat w tym czasie. Chociaż sobie tak pomyślałam, że fajną opcją byłoby na przykład jakby, nie wiem, leciał jakiś audiobook i mogłabym pływać, to by było fajne, tylko musiałby on lecieć głośno, bo chyba jeszcze nie wymyślono wodoodpornych słuchawek. Chociaż nie wiem, może wymyślono, a ja o tym nie wiem. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jeśli wiecie, czy istnieją już wodoodporne słuchawki, bo to by było super, tak sobie pomyślałam, ale nie wiem, czy takie są. Musiałabym sprawdzić. Także tak, to tyle, jeśli chodzi o moje czytanie w wodzie. 7. pytanie, czy robisz DNF? I teraz odpowiedź jest na to trochę skomplikowana, bo nigdy nie robię intencjonalnych DNF-ów, ale bardzo często robię DNF-y, które po prostu same mi wychodzą, bo bardzo często jest tak, że zaczynam jakąś książkę i ja nie mam w planie jej DNF-ować, ale po prostu przychodzi coś kolejnego i zaczynam coś kolejnego i po prostu zapominam o tej poprzedniej książce i już jej nie dokończam z jakiegoś powodu, mimo że niby teoretycznie cały czas mam to w planie, ale po prostu mi nie wychodzi, bo cały czas biorę się za coś innego zamiast usiąść do tej książki, którą już mam zaczętą. Aczkolwiek w zeszłym roku zaczęłam 2 książki, do których jestem już pewna, że nie wrócę i to są moje już pierwsze takie intencjonalne DNF-y, bo zaczęłam czytać na przykład e-booka Krew o świcie, z tego co się pamiętam, to jest taka książka z wydawnictwa Artrage. Kupiłam e-booka, bo był za 10 zł, to myślałam, będę mieć e-booka takiego, który mi starczy na jakiś czas i będę go sobie podczytywać. Ale niestety ja nie przeczytałam, o czym jest ta książka i przez to, że nie przeczytałam, o czym jest ta książka, to powinnam była to zrobić, bo wtedy bym wiedziała, że to nie jest książka totalnie dla mnie, bo ona jest o masakrze Chile, jeśli się nie mylę, o rewolucji i tam są bardzo takie opisy, ale to bardzo drastyczne, których ja nie, przez to, że jestem wysoce wrażliwa, nie jestem w stanie przez nie przebrnąć i po prostu już za dużo tej brutalności tam było dla mnie. Ja wiem, że takie książki są oczywiście potrzebne, ja wiem, że wiele osób bardzo docenia takie książki literacko, natomiast ja nie potrafię takich okropności czytać i no po prostu jest mi, jak czytam takie rzeczy, jest mi po prostu niedobrze, dlatego raczej staram się takich rzeczy nie czytać. I dlatego na przykład tą książkę zdNF-owałam po jakichś, nie wiem, 15 czy 25 stronach i na pewno wiem, że do niej nie wrócę, bo to nie jest coś, co ja bym była w stanie przeczytać do końca. Tak samo miałam też jeszcze jeden thriller zaczęty, nawet nie pamiętam tytułu, chyba Zmiana to była, albo coś takiego. Po prostu to było z kolei tak nudne, że przeczytałam, nie wiem, chyba z 30% i tam się nic absolutnie nie działo i nie wiedziałam, do czego to w ogóle zmierza. No po prostu nie chciało mi się już nawet tego czytać, więc też stwierdziłam, że nie wrócę do tej książki na pewno. Ale tak generalnie to raczej staram się wybierać takie książki, które wiem, że chcę przeczytać od początku do końca i do których wiem, że chcę wrócić. Tak jak mówię, kiedyś zdarzyło mi się parę razy mieć takie nieintencjonalne DNF-y, czyli po prostu to są książki, które kiedyś zaczęłam i do tej pory ich nie skończyłam, ale ja cały czas mam takie podświadomie takie poczucie, że ja chcę do nich kiedyś wrócić i dać im jeszcze szansę. Czyli to nie są takie, wiecie, ostateczne DNF-y. Ja do tych książek kiedyś docelowo wrócę, a to, że mam je zaczęte od kilku lat, no to nie ma znaczenia i myślę właśnie, że
jak mam już takie zaczęte książki, to ja nawet chcę, żeby one jak najdłużej odleżały, żebym kiedyś mogła do nich po prostu wrócić od początku, a nie od tego miejsca, w którym mam je na ten moment skończone, bo wiem, że i tak nie będę pamiętać tego, co tam się wcześniej działo, więc im dłużej one odleżą, tym w sumie lepiej dla tych książek. Tak sobie myślę po prostu. 8. pytanie. Czy zdarza Ci się czytać dalej niż jesteś, albo przechodzić na sam koniec książki? I tak, oczywiście zdarza mi się to bardzo często. Po prostu czasem chcę sprawdzić, ile do końca danego rozdziału, albo ile rozdziałów mnie jeszcze czeka, a czasami po prostu mam takie... Otwieram sobie koniec i patrzę na ostatnie zdanie na przykład, które zwykle wbrew pozorom mi nic nie mówi najczęściej. I to nie jest tak, jak się czasem wbrew pozorom wydaje, że jak się najpierw przeczyta ostatnie zdanie, to ma się zaspoilerowaną całą książkę. Nie, bo przecież co ci to ostatnie zdanie mówi? Tak naprawdę to są często tak bardzo otwarte zdania, że one nic nie mówią, bo nie ma w nich za wiele informacji, więc jeśli się przeczyta na samym początku ostatnie zdanie książki, to czasem rozbudza ciekawość, a niekoniecznie spoileruje całą książkę, więc zdarza mi się, ale teraz już staram się tak raczej nie robić, kiedyś tak bardziej częściej robiłam, staram się tak nie robić, ale no wiadomo, czasami ciekawość ludzka wyprzedza nasze możliwości, no i czasem tak robię, ale nie wpływa to nigdy u mnie na odbiór danej książki. 9. pytanie, czy czytasz naraz więcej niż jedną książkę? I tak czytam. Kiedyś nie czytałam więcej niż jednej książki, starałam się czytać najpierw jedną, czytać ją i dopiero jak ją skończę, to zaczynać kolejną. Teraz już niestety wiem, że po prostu zanim bym skończyła tą jedną książkę, no to za dużo czasu mi by minęło, a czasami mam jakąś współpracę czy coś i muszę po prostu w danym momencie zacząć kolejną, bo inaczej bym się z nią nie wyrobiła do współpracy, czy tam po prostu do jakiegoś materiału, czy cokolwiek, co mam zaplanowane. I tak wiem, ostatnio u mnie nie ma za dużo filmów, ale wbrew temu ja cały czas coś robię pod kanał, coś pod Instagrama planuję, więc może materiały są u mnie rzadko, ale one są cały czas do przodu bardzo mocno planowane, więc takie są uroki działania w mediach książkowych, ale ja to uwielbiam, więc sprawia mi to dużo radości. A jak czytam więcej niż jedną książkę naraz, no to staram się czytać w danym momencie to, na co mam bardziej ochotę, ale staram się też oczywiście te wszystkie książki wyczytywać i tak jak mówiłam już wcześniej, nawet jak mam zaczętą więcej niż jedną książkę, to staram się do niej wrócić po jakimś czasie i jej nie zostawiać jako DNF-a. 10. pytanie. Czy posiadasz więcej książek niż miejsca na półkach? I jak wiecie, mam w miarę nową biblioteczkę, więc teoretycznie tu powinno być mnóstwo miejsca, ale tak, mam więcej książek niż miejsca na półkach, już mi się to miejsce bardzo mocno kończy powoli. Tak naprawdę jakbym chciała podokupywać tylko te książki, które na przykład mam zaczęte serie, to już bym nie miała tego miejsca, a wiadomo, że są jeszcze jakieś serie, czy też pojedyncze książki, których jeszcze nawet w ogóle nie mam, a chciałabym w przyszłości mieć, więc jak tak docelowo bym je kupiła, no to już wiadomo, że tego miejsca by nie było. I tak, i muszę teraz bardzo mocno myśleć i zastanawiać się przy każdorazowym kupnie książki, czy na pewno jej potrzebuję. Też chcę docelowo trochę niektóre książki, nie wiem, w jakiś sposób się ich pozbyć, czy to sprzedać, czy zostawić na jakiejś półce bookcrossingowej, czy po prostu komuś oddać. Więc będę robić tak, żeby mieć jednak to cały czas to miejsce na półce na kolejne książki, ale też żeby nie gromadzić tego tak wszystkiego, no to od czasu do czasu będę się czegoś pozbywać. I ostatnie takie bonusowe pytanie tutaj, powiem wam, że przy tłumaczeniu było mi bardzo ciężko, ponieważ nie do końca zrozumiałam sens tego oryginalnego pytania, więc może trochę je przeinaczyłam pod naszą polską rzeczywistość. Nie wiem, czy to w ogóle ma jakiś związek z tym oryginalnym pytaniem, ale jeśli wy będziecie wiedzieć na przykład, że to pytanie jest totalnie inne, no to możecie napisać w komentarzu, o co chodziło w tym oryginalnym i czy to moje ma jakikolwiek sens waszym zdaniem. Bonusowe pytanie jest takie. Czy kiedykolwiek wziąłeś książkę z półki bookcrossingowej i nie zostawiłeś niczego w zamian? A więc u mnie to jest tak, że na pewno mi się tak zdarzyło, żeby wziąć coś z półki bookcrossingowej, ale ja powiem wam, że ja zdecydowanie częściej zostawiam na półkach bookcrossingowych niż z nich biorę, ponieważ zwykle jest tak, że jak mam na przykład jakaś mi się książka dubluje albo nie wiem, mam jakąś taką książkę, której wiem, że nie będę czytać, no to najłatwiej mi ją zostawić na takiej półce bookcrossingowej, ponieważ
Tak, zwykle jak wystawiam książki na Vinted, to i tak nikt nie chce kupić, więc one mi leżą tak czy siak. Zapytam znajomych i zwykle też nikt nie chce, więc jeśli po takich 2 próbach nie pozbędę się tej książki, to najczęściej właśnie idę ją zanieść na półkę bookcrossingową. Sama rzadko biorę z półek bookcrossingowych, bo wiadomo, najczęściej tam są książki, które mnie za bardzo nie interesują, bo tam ludzie zwykle zostawiają książki, które im albo zalegają, albo też ich nie potrzebują, albo jakieś, nie wiem, 10. tom serii, która ma 20 tomów, więc ciężko na takiej półce znaleźć coś, ale muszę przyznać, że parę razy też mi się udało znaleźć książki, które mnie interesowały, więc ja nigdy nie wykluczam takich miejsc. Natomiast tak jak mówię, zdecydowanie częściej zostawiam niż biorę z takich półek książki i wydaje mi się, że takie podejście jest bardzo okej. Nie okej jest tylko jak się samemu ciągle bierze z takich półek i nigdy nic się nie daje w zamian, ale jeśli wiadomo, przecież to normalne, że nie zawsze można mieć przy sobie książkę, którą można zostawić w zamian, ale ważne, żeby pamiętać o tym, żeby następnym razem po prostu, jak się przeczyta już jakąś książkę i wiemy, że nie chcemy jej mieć u siebie na półce, no to żeby wziąć taką książkę ze sobą, no i zanieść ją na taką półkę i wtedy wiadomo, na takiej półce wszystko się dobrze kręci i można przychodzić, zabierać jedną, zostawiać drugą, no i tak na zmianę. Inni czytelnicy też wtedy mogą z takiej półki skorzystać i to jest super. Wiadomo, takie półki też nie w każdym mieście są, ale bardzo często są też takie półki z biblioteczkami w kawiarniach i na przykład wtedy można podejść do obsługi w takiej kawiarni i się zapytać, czy mogę zostawić na przykład książkę w waszej biblioteczce, bo ja na przykład nie mam z nią już co zrobić. Ja parę razy tak zrobiłam, że po prostu zostawiłam za zgodą obsługi książkę w kawiarni i tyle. I na przykład, nie wiem, wracałam do tej kawiarni, żeby jakąś inną książkę sobie tam czytać. Także tak jak mówię, najważniejsze to pamiętać o tym, żeby te książki krążyły i żeby inni też mogli z nich korzystać. Także to by było na tyle w tym book tagu. Mam nadzieję, że odczarowałam wam spojrzenie na niektóre kwestie, które czasem są takie dość kontrowersyjne i źle postrzegane. Pamiętajcie, że tak naprawdę każdy robi ze swoimi książkami to, na co ma ochotę. Jeśli ktoś wam mówi, że robienie czegoś jest złe, no to jest jego problem, a nie wasz. Wy róbcie ze swoimi książkami to, co wy uważacie za słuszne. Ja na przykład o swoje książki dbam i dlatego nie zaginam w nich grzbietów, ale jeśli wy to robicie, no to wasze książki róbcie z nimi co tylko chcecie i na co tylko macie ochotę. Chciałabym, żeby ten tak chociaż trochę poszedł na naszym polskim book podwórku, że tak to ujmę. Także ode mnie nominacje dla Agaci z kanału Subiektywnie, Agnieszki z kanału Skrzypek z Poddasza i Krysi z kanału o książkach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!